Hejka, Jacek, prowadzisz One More ADV. W ramach tego projektu, w ramach One More ADV podróżujemy razem z Hanią Zasadą dookoła świata. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o wyposażeniu mojego motocykla. Jest to Yamaha Tenere z 2022 roku, bo w tym roku właśnie wyruszyliśmy w podróż do części azjatyckiej. Zrobiliśmy w tej chwili podróży ponad 60 000 kilometrów, sam motocykl ma ponad 70 i myślę sobie, że to jest dobry czas na to, żeby opowiedzieć Wam o tym, co na tym motocyklu się znajduje, co nam się sprawdza i co możemy tutaj z czystym sumieniem polecić. W tej chwili jesteśmy w Indonezji, na południowej Sumatrze. Przez Sumatrę podróżujemy już od 2 miesięcy. Jak część z Was wie, ostatnio złamałem stopkę boczną podczas wyjazdu z hotelu. Dlatego dzisiaj ten materiał kręcimy opierając tenerkę o palmę. Zaczynamy od tego, co mam przed twarzą, a przede mną jest standardowa kierownica Tenere. Nie ma tutaj co rozwijać, jest to po prostu oryginał, ale zamontowane jest podwyższenie Zeta, dlatego że lepiej mi się stoi w tej pozycji. Zamontowane są również handbary Zeta, zamontowane są wraz z plastikowymi motylkami, osłonami, po to, żeby trochę chronić się przed wiatrem. Zamontowane mam akcesoryjne klamki z popularnego serwisu, klamka niedroga, ale krótka i aluminiowa. Dobrze się sprawdza, nie łamie się, mam więcej ustawień w stosunku do oryginału. Dodatkowo mam zamontowane lusterka Double Take Mirror. Dlaczego? Ano dlatego, że moje oryginalne lusterka w tej podróży złamałem 3-krotnie. Dałem sobie spokój, kupiłem takie lusterka i mam problem z głowy. Lusterka mogę złożyć do środka, kiedy potrzebuję, albo tak jak tutaj widzieliście, bez żadnego odpuszczenia, bez żadnego luzowania, podczas upadku lusterko się przestawia zamiast łamać. Co jeszcze? Uchwyt na kamerę, grzane manetki Oxforda. Zawsze takie montowałem, jakoś je lubię i sprawdzają mi się. Tutaj jest konsola sterowania do tych manetek. Dlaczego w ogóle grzane manetki, jeżeli jedziemy do ciepłych krajów? Ano dlatego, że czasami przejeżdżamy przez góry, tak jak w Chinach przez Tybet czy w Iranie przedostawaliśmy się przez wysokie góry i tam leżał śnieg, więc trzeba było ogrzać swoje dłonie. Robiliśmy to w ten sposób, że montowaliśmy jeszcze dodatkowo takie mufy, które chroniły moje dłonie przed wiatrem i pozwalały się rozgrzać. W tej chwili są jeszcze założone takie nakładki gumowo-silikonowo jakieś, nie wiem, to jest ze sklepu z akcesoriami motocyklowymi. A o co tu chodzi? Czemu te nakładki są na zewnątrz? Dlatego, że w Azji jest tak duże promieniowanie UV i tak wysokie temperatury, że guma z manetek po prostu zaczęła się rozpuszczać i kleiła się do dłoni. Więc próbowaliśmy owijać izolacją, próbowaliśmy różnych tutaj sposobów, ale ostatecznie trochę ten patent pogrubia, ale za to działa. Uchwyt na telefon. Nawigujemy w miastach za pomocą Google Maps lub jakiejś aplikacji, która pobiera dane od innych użytkowników dróg w danym momencie. No i podstawowa nawigacja Garmin. A moja nawigacja ma zaklejoną nazwę Garmin. Nie dlatego, że mam jakiś problem z marką, tylko problem z marką i wyglądem tego urządzenia mają służby w niektórych krajach. Tak na przykład było w Indiach, mieliśmy problemy na granicy, mieliśmy problemy wysoko w górach, blisko granicy z Chinami, dlatego że moja nawigacja była traktowana jak telefon satelitarny i były podejrzenia tutaj o szpiegostwo, przeszukania i tym podobne rzeczy. Zakleiłem, problem się skończył, mogłem normalnie to urządzenie nawet zabrać do samolotu, chociaż wcześniej nie było to możliwe. System montażowy pochodzi od 3D Moto. Jak najbardziej uchwyt od 3D Moto na tak, uchwyt Peak Design do telefonu jak najbardziej na tak, magnetyczny uchwyt, który bardzo łatwo jest zamontować z systemem antywibracyjnym, lusterka Double Take Mirror bardzo na tak, handbary od Zety bardzo na tak, podwyższenia od Zety bardzo na tak, grzane manetki Oxforda
bardzo na tak. Myślę, że tutaj w konsoli to chyba wszystko. Aha, ja mam jeszcze zamontowane oprócz oryginalnego gniazdo 2 razy USB na konsoli. Tutaj jeszcze po prawej stronie mam wskaźnik kontroli ciśnienia kół. Tak generalnie ten zestaw się nazywa. Chodzi o to, że tu jest mały wyświetlacz, który jest ładowany, który ma baterię w środku własną. Ma za zadanie monitorować, jaka jest temperatura, jakie jest ciśnienie w kole przednim i tylnym. Są specjalne czujniki, które zakłada się, nakręca się na wentyle. W moim przypadku niespecjalnie zdaje nam to egzamin, dlatego że albo ja nie umiem tego ustawić prawidłowo, albo ciśnienie, które jest zadane, od którego jest alarm, jest tylko jedno. Musiałbym za każdym razem zmieniać poziom, przy którym alarm wywołuje i teraz może to było zagmatwane, co powiedziałem, ale chodzi o to, że jeżeli jedziemy po asfalcie i ustawię, że jeżeli ciśnienie w moich kołach spadnie poniżej 2 barów, alarm ma się włączyć i ma to urządzenie tutaj sygnalizować dźwiękowo. W momencie, gdy schodzę poniżej 2 barów, a schodzę poniżej 2 barów do 1,7, a czasami nawet do 1,4, to musiałbym przestawić alarm, dlatego że jadąc poza asfaltem, w terenie, na niskim ciśnieniu, to urządzenie cały czas mi wskazywało i alarmowało mnie, że mam za niskie ciśnienie w kołach. Więc ostatecznie zdemontowałem czujniki, nie miałem jakoś specjalnie ochoty doktoryzować się na tym, czy się da ustawiać 2 poziomy, jak to przełączać i tak dalej. Po prostu zostało na desce. No i jeszcze jedna rzecz tutaj jest. Jest tutaj wyłącznik, najprostszy switch, tak zwany hebel, który załącza dodatkową lampę z przodu, bardzo dobrze doświetlająca poniżej odcięcia linii reflektorów Tenere, dlatego że przepisy Unii Europejskiej mówią o tym, że lampa musi świecić na odpowiednim poziomie i na odpowiedniej wysokości na dole, więc przed motocyklem pozostaje ciemno. Ta lampa doświetla tą strefę, a my nazywamy ją traffic lamp, dlatego że czasami jak wszyscy w korkach włączają wszystko, żeby być widocznym, tak samo my tą lampę włączamy, więc dostała tutaj pseudonim traffic lamp. Jeśli chodzi o przód motocykla, praktycznie w oryginale. Felga oryginalna, zawieszenie bez zmian, wiadomo, wymieniamy olej, tutaj poszedł trochę gęściejszy olej, żeby minimalnie zawieszenie utwardzić. Poza tym założony pasek. Pasek jest po to, żeby móc się wyciągnąć z kłopotów, gdyby trzeba było. Ci, co jeżdżą hard enduro, doskonale znają patent z paskiem, który jest tutaj zamontowany. Poza tym na lagach skarpety, które chronią golenie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często przejeżdżamy przez jakieś kałuże, tworzy się osad na goleni. Zawieszenie przede wszystkim będzie pracowało w 2/3 swojego zakresu i jeśli nagle dobije, to zaschnięte na goleni błoto zostanie wciśnięte pod uszczelniacz i to jest najlepsza droga do tego, żeby zawieszenie zaczynało cieknąć. Więc skarpeta powoduje to, że nie mamy zastygniętego błota na goleniach. W związku z tym mamy ograniczone problemy z uszczelniaczami przedniego zawieszenia i wyciekającym olejem. Hamulce bez zmian, tarcze bez zmian. O oponach opowiem na samym końcu. Idąc dalej od przedniego koła w stronę tylnego, chłodnica, osłony, wszystko bez zmian, nie ma tutaj żadnych wzmocnień, nie ma gmoli, po to, żeby nie dociążać motocykla w podróży, dlatego że nie planowałem tutaj żadnego ekstremalnego offroadu i uważam, że jeżeli motocykl się położy na kierownicy i na bagażu z tyłu, jest wystarczająco chroniony jego bok. Natomiast zamontowałem płytę kevlarowo-karbonową, którą testowałem przed wyjazdem. Zapraszam, obejrzyjcie sobie film, jak bardzo ona w kość dostała i powiem Wam, sprawdza się 3. rok bez żadnego problemu. Może zmieniła trochę kolor. Poza tym układ sprzęgła, tutaj nie są montowane żadne wspomagacze, moje palce na 2 palce, ale daję radę, jest może nie najłatwiej, ale przynajmniej jeśli cokolwiek by się stało, montuję oryginał, jadę dalej. Podnóżki, same pegi mają zdemontowaną część gumową. Przesuwając się na pegi pasażera,
Dodatkowo mam zamontowany uchwyt, który pozwala mi przytroczyć łatwo pasy od bagażu. Idąc w górę, osłony Yamahy niespecjalnie się sprawdzają, trochę się odklejają. Generalnie produkt taki sobie, ładnie wygląda, więc dlatego został. Tankbag Moskomoto Nomax z możliwością zrobienia z niego plecaka. Nie będę opowiadał, jak jest skonstruowany, jakie ma przegródki, co w środku, dlatego że takich recenzji zobaczycie całą masę. Pasek musi zostać dociągnięty, żeby się tutaj trzymał zbiornika. Ja paski mocujące wpuściłem pod osłony podboczki. Bagaż tylny to przede wszystkim Moskomoto. Bazą jest Moskomoto Reckless 80, do którego mam dodane dwie torby Molle, czyli w bazie jest 80 i 2 razy dwójka 84 litry. Dodatkowo na górze jest zamontowana torba z kurtkami, kurtki wielosezonowe. Tu, gdzie jesteśmy, w południowo-wschodniej Azji, temperatury są zbyt wysokie, nie da się jeździć w kurtkach, przegrzewamy się natychmiast. Kurtki są kurtkami wielosezonowymi i przydają nam się, gdy jeździmy w góry. A najniższa temperatura, w której jeździliśmy, to było minus 10 stopni podczas tej podróży, bo oczywiście w ogóle nam się zdarzało jeździć w temperaturach niższych. Są zapakowane w zwykłą torbę ze sklepu sportowego, która podobno jest torbą wodoszczelną, ale nie jest to prawda, natomiast jest torbą pyłoszczelną i to jest podstawowe jej zadanie. Dlatego, że jak woziliśmy kurtki bez torby, to praktycznie po 2 dniach nadawały się do prania, były sztywne, ciężkie i w zasadzie trzeba było je trzepać, a nie ubierać na siebie. Dlaczego właśnie Moskomoto? Na etapie, gdy szukaliśmy systemu bagażowego przed tą podróżą, na korzyść Moskomoto przeważyło to, że Mosko ma regulowane kieszenie boczne, regulowany kąt pochylenia kieszeni bocznych. Dlaczego to tak ważne było dla mnie? Dlatego, że Tenere ma tłumik końcowy pod jakimś kątem, prawda? I to był jedyny system bagażowy, który mogłem unieść do góry, w związku z tym zbliżyć do motocykla, w związku z tym nie wystaje na boki. Z tego ujęcia bardzo dobrze to widać, że torby właściwie są blisko motocykla, a tłumik jest pod nimi. Gdybym użył innego kąta, to wszystko przesunęłoby mi się około 10 cm na zewnątrz. Żeby wyrównoważyć motocykl, lewą stronę również musiałbym odsunąć na zewnątrz. Teoretycznie przy takim układzie powstaje przestrzeń do zamontowania dodatkowego karnistra, narzędziówek i tym podobnych udogodnień, ale ja to i tak rozwiązałem, dlatego że tam pod spodem jest dętka i wszystkie rzeczy, które są potrzebne do naprawy koła. Tutaj z kolei mam dodatkowe paliwo zrobione na specjalnych uchwytach, które są zamontowane pod spodem. Wymyślam takie uchwyty, będzie ktoś zainteresowany powtórzeniem patentu, udostępnię jak najbardziej zdjęcia. Poza tym cały system bagażowy jest zamontowany na bagażniku znowu od 3D Moto. Na górze bagażu zapinam jeszcze siatkę bagażową. Chodzi o to, że torba nie jest przystosowana, nie jest to torba motocyklowa. Chodzi o to, żeby siatka ją docisnęła, żeby to mi nie fruwało podczas jazdy. Paski Enduristan. Dlaczego ważne? Dlatego, że jest tutaj guma z tyłu. Torba Moskomoto, tak zwany Stinger, 22 litry. Dodatkowo na etapie, gdy my przygotowywaliśmy podróż w 2022 roku, nie było dodatkowych toreb. Użyliśmy torby Enduristan, która nam się sprawdza, torba 20-litrowa. Mamy tu podręczne rzeczy. Poza tym wszystko, co w tej chwili zdemontuję, są to typowe elementy zestawu Moskomoto. Dlaczego je wybrałem? Dlatego, że ma bardzo mocny
tutaj nylon, z którego jest zbudowana. Uwierzcie mi, że glebowałem już tyle razy. Zresztą pokażę Wam tutaj takie detale, gdzie to jest poprzecierane na dole i szorowaliśmy motocyklami po ziemi raz w tandemie nawet z Hanią. Było to w Tybecie na tak zwanym czarnym lodzie i jechaliśmy ślizgiem 50 metrów po asfalcie i wszystko jest całe. Zdemontuję w tej chwili siodło. Tutaj mamy patent od Mosko, jest to tak zwany gnoblin. W tej chwili można bardzo łatwo wziąć i odpiąć całość. Ja mam w tej chwili jeszcze przypięte to tutaj za pomocą, poprzez narzędziówkę, nie za pomocą, tylko poprzez pasek narzędziówki. Za chwilę pasek od narzędziówki odepnę i pokażę Wam, jak łatwo jest tutaj zdemontować system, a zapiąć jest go równie łatwo. W tej chwili płyta jest przymocowana. Co ciekawe, bo tutaj należy powiedzieć dwa słowa o płycie, która jest pod systemem. Jest to płyta wykonana z materiału, który nazywa się Curve i ona wygląda trochę jak karbon, ale to jest ten sam materiał, z którego są wykonywane najmocniejsze na świecie walizki. Proszę bardzo, tak wygląda gnoblin. Jest to tulejka wyżłobiona, do którego wchodzi siodło, zaczaskuje się, zostaje blokowane za pomocą śruby. Płyta Curve od spodu jest wyłożona gąbką po to, żeby nie kaleczyć motocykli. To jest dodatkowe paliwo, które wozimy ze sobą. Są to dwie takie butle 1,5 litra od Primusa. To jest większa butla do kuchenki Primus i z takim przeznaczeniem ona jest sprzedawana w sklepach sportowych. Natomiast co było dla mnie ważne? Ważne jest to, że ona jest aluminiowa z bardzo szczelnym korkiem, który jest zabezpieczany. No i 3 litry paliwa dodatkowego zupełnie wystarczają do tego, żeby paliwo zdobyć, bo jeśli nam by zabrakło w jakimś rejonie paliwa, bo jest stacja benzynowa zamknięta, to te 3 litry w przypadku Tenerki pozwalają na przejechanie mniej więcej 60 km. W przypadku Hani CRF-ki pozwalają na przejechanie 80 km. Więc w rejonie 80 km czy 60 nawet bardzo łatwo jest paliwo znaleźć, choćby w sklepach, w butelkach po wodzie mineralnej. Jak jesteśmy przy torbach z dodatkowym wyposażeniem i przy paliwie, to widać tutaj bardzo dobrze torbę, w której trzymamy dętki. Mamy tam jeszcze jakieś zapasowe łatki, ale przede wszystkim jest to pojemnik na dętki. Poza tym widać tutaj osłonę termiczną. Ta osłona jest niezbędna, dlatego że gorące powietrze, które normalnie szłoby do góry i wygrzewało bagaż, jest kierowane do tyłu. W związku z tym nie mam zupełnie problemu z przegrzewaniem bagażu. Jak jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że pod plastikiem mam zrobione wzmocnienia, które chronią komputer motocykla, dlatego że on troszkę wystaje na bok. One są przeprowadzone tutaj od boczku na drugą stronę. Są zrobione w systemie, który ja uwielbiam, w systemie samochodów rajdowych, czyli z zewnątrz wygląda jak oryginał, a pod spodem działa zupełnie inaczej. Dotarliśmy do tyłu, jesteśmy przy oponach. No i teraz najważniejsze pytanie, które wielu z Was spędza sen z powiek i mnie też kiedyś spędzało. 50/50, 70/30. Jakie opony wybrać do takiej wyprawy? No i teraz odpowiedź jest dosyć prosta. Opony takie, jakie są dostępne wtedy, kiedy Wam opony się zużywają i kończą. Ostatni raz europejskie brandy były dla nas dostępne w Turcji. Tam zmieniliśmy opony na Heidenały i na takich oponach wjechaliśmy do Iranu.
Później kupowaliśmy opony, które są dostępne na lokalnych rynkach, czyli w Indiach założyliśmy opony indyjskie, na przykład w Tajlandii założyliśmy opony tajskie. To są właśnie opony tajskie, które są zamontowane na tym motocyklu i bardzo dobrze się sprawdzają, dlatego że opony używane lokalnie dostosowane są do warunków drogowych w danym kraju. I jeśli chodzi o układ napędowy, zostają oryginalne zębatki, założony jest najmocniejszy łańcuch Dida i została założona prowadnica łańcucha. Poza tym żadnych tutaj zmian w motocyklu nie ma. To już wszystko na temat wyposażenia mojego motocykla. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą, że będziecie mogli podróżować lepiej, wygodniej, bezpieczniej. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Będę się starał tam na nie odpowiedzieć. Jeśli Wam się podobało, kciuk w górę. Jeśli Wam się nie podobało, czarne serce. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Miłego.